Nazywam się Renata Davidson i zajmuję się czarnymi scenariuszami, czyli zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem ciągłością działania, a więc wszystkim tym, co jest potrzebne, żeby przygotować się na katastrofę albo inne poważne, negatywne zdarzenie. Cześć, witam na naszym kanale i dziś kilka słów na temat tymczasowych miejsc schronienia. Natchnęło mnie do tego obejrzenie dokumentu całkiem nowego na temat schronów w Niemczech. Okazuje się, że po tym jak Rosjanie zaczęli używać nowych rakiet średniego zasięgu, takich, które mogą przenosić bardzo duże ładunki atomowe, ale także konwencjonalne, które mogą wyrządzić naprawdę poważne szkody, dziennikarze zainteresowali się, jak wygląda sprawa schronów w Niemczech. I ja o tym już mówiłam co najmniej dwukrotnie razem z Igorem podczas rozmów o ryzyku i teraz ten temat wrócił. Więc okazuje się, że Niemcy mają tymczasowych miejsc schronienia dla mniej więcej 1% populacji. No, to nie brzmi dobrze. Dla porównania Finlandia może w tej chwili zapewnić miejsce schronienia dla ponad 90% populacji. Oczywiście jest ich znacznie mniej niż Niemców czy niż Polaków, niemniej też jako mniejszy kraj, no, dla nich jest to proporcjonalny taki sam wysiłek. Jeżeli zastanawiacie się, jak jest u nas, to my możemy podobno zapewnić miejsca schronienia dla 4% populacji. Dlatego w takim szorcie krótkim na naszym kanale prosiłam Was, żebyście sobie sprawdzili, jak ta sytuacja wygląda u Was, w Waszym miejscu zamieszkania. Czy wiecie, gdzie jest najbliższy schron? Jak tam się dostać, zarówno jeżeli chodzi o schron najbliższy Waszego miejsca zamieszkania, jak i ten najbliższy miejsca na przykład Waszej pracy albo po drodze, kiedy będziecie jechali z punktu A do punktu B. I te schrony zarówno w Polsce, jak i w Niemczech bardzo często nie nadają się do wykorzystania, bo są z lat 50. albo 60., bardzo stare, zaniedbane. W Niemczech na przykład wiele schronów jest obecnie wykorzystywanych jako siedziby muzeów albo jako kluby nocne, restauracje, no, fajne miejscówki. U nas w zasadzie trudno powiedzieć. Pewnie są jakieś składziki często, albo w ogóle nie wiadomo, co z nimi robić, więc niszczeją. I Niemcy zresztą podają Finlandię i Polskę jako przykład krajów, które na poważnie podchodzą do tematu. Finlandia jest oczywiście wzorem w skali Unii Europejskiej i pewnie nie tylko. Natomiast Polska przez to, że mamy projekt ustawy o ochronie ludności, jest pewnym wzorem dla Niemców. Wracając do tego, gdzie jest wasz najbliższy schron. Jest aplikacja, znaczy strona internetowa, na której możecie to sprawdzić. Jest to bardzo prosty adres, który widzicie teraz na ekranie i umieszczamy go w linku, gdzie można, nie jest bardzo intuicyjna, ale można tam sobie wyszukać miejsca tymczasowego schronienia w pobliżu waszego miejsca pobytu, czy dowolnego innego adresu, który was interesuje. Jak zwrócicie uwagę, bo wy znacie te lokalizacje, to często są albo parkingi, albo jakieś pływnice, podziemne oczywiście parkingi, albo jakieś siedziby instytucji państwowych. Natomiast są też takie miejsca schronienia, które nie są wcale oczywiste. One są zaznaczone na tej mapie i można je sobie, zachęcam Was do tego, żebyście je sobie wyszukali. Kolejna taka ciekawostka, że na przykład w Warszawie mówi się, że metro warszawskie jest takim schronem. Okazuje się, że nie do końca,
dlatego że co prawda pierwsze kilka kilometrów od stacji Kabaty do stacji Wierzbno warszawiacy będą wiedzieli, jaka to jest odległość. Pozostali też mogą spojrzeć sobie na mapę, ile to jest kilometrów mniej więcej, więc circa 10, pewnie mniej. One były budowane z myślą o tym, żeby w razie czego mogły pełnić funkcję schronów. Potem, jak rozumiem, ten pomysł został jakoś zarzucony albo zszedł na mniejszy plan, na niższy plan. I problem polega na tym, że być może głębokość metra jest odpowiednia, żeby się tam schronić, natomiast nie ma absolutnie żadnej infrastruktury. Jest kilka ławek i to by było na tyle. Ja sprawdziłam schron, który jest najbliższy mojemu miejscu zamieszkania i jest to parking pod moim mieszkaniem, pod moim blokiem, w którym mieszkam. I zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i na ile ja mogę liczyć na jakieś chwilowe i komfortowe, bądź nie, miejsce pobytu przez, nie wiem, kilka godzin, kilkanaście godzin. Sami zobaczycie. Jak widzicie, jesteśmy teraz w garażu pod moim blokiem. Blok jest czteropiętrowy, bardzo rozległy, kilkanaście klatek schodowych, takie zamknięte osiedle, co powoduje, że mieszka tutaj spokojnie kilkaset osób, może nawet więcej niż kilkaset. Schron jest szacowany na ponad 1000 osób, to znaczy ten garaż jest szacowany, że może pomieścić nawet ponad 1000 osób. No, ciekawa jestem, czy pomieści tyle osób, kiedy będą stały samochody, kiedy będzie wypełniony samochodami. Natomiast widać, że miejsca jest dużo. Jest sporo takich zakamarków. Garaż jest również wyposażony w oświetlenie, także oświetlenie awaryjne. Mamy też kratki wentylacyjne, które prowadzą na zewnątrz. Tam na górze nad tą kratką jest po prostu trawnik, więc jest dopływ świeżego powietrza. No i jest w garażu woda, ponieważ jest on regularnie myty, sprzątany i musi być dostęp do wody. I są również gniazdka elektryczne, w których można sobie zagotować wodę na herbatę, można podłączyć podgrzewacz i zagrzać dziecku mleko. Można też, i niektórzy to robią, podładować sobie samochód elektryczny. Także można się czuć w miarę bezpiecznie, jeżeli chodzi o takie szybkie, nagłe schronienie na krótki czas i oczywiście pod warunkiem, że będzie zasilanie. Jedynym słabym punktem pozostaje brama wjazdowa, która nie ochroni nas przed żadnym poważnym zagrożeniem, ale przynajmniej ochroni nas przed jakimiś niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ale to jest na pewno słaby punkt wszystkich garaży. Nie były budowane jako schrony przecież. Takie pełni funkcjonalne. Jak widzieliście, nie jest to na pewno super komfortowe miejsce do przebywania dłużej niż kilka godzin. Przede wszystkim dlatego nawet w niektórych przypadkach może nawet niż kilkadziesiąt minut, dlatego że nie ma sanitariatów. A więc jeżeli ktoś nieszczęśliwie będzie musiał się tam schronić, bo coś się będzie działo i jednocześnie będzie miał czy to problemy żołądkowe, bo będzie chory, czy dostanie problemów żołądkowych ze stresu, no to może być poważny problem. Natomiast jak widzieliście, jest światło, obyśmy tylko mieli prąd, jest woda i znowu obyśmy tylko mieli prąd. Rosjanie wiedzą, gdzie strzelać, więc tego prądu, wiadomo, może nie być. Zresztą każdy wróg próbuje niszczyć infrastrukturę krytyczną na wstępie. Ale w najgorszym wypadku jest wentylacja, to znaczy są otwory wentylacyjne, a więc nie będzie takiego zagrożenia, że nie będzie dopływu powietrza.
Parking jest bardzo rozległy, nawet jeżeli będzie ciemno, a trzeba będzie poświecić, bo trzeba będzie jakiejś interwencji medycznej udzielić, to obecnie stawiam dolary przeciw śliwkom, że nie ma żadnych urządzeń tego typu ratowniczych, ale może będą. No a na dziś można zawsze włączyć światła w samochodzie i doświetlić miejsce, w którym udzielamy pomocy. Zimą na pewno tam nie jest bardzo ciepło, ale też i temperatura jest wyższa niż na zewnątrz, ponieważ ta gruba warstwa betonu i ziemia wokół chronią przed odpływem ciepła, no i ludzie sami w sobie, my jesteśmy takimi całkiem dużymi grzałkami. Uważam, że mam szczęście, pod warunkiem, że będę w domu, bo jeżeli będę gdziekolwiek indziej, to już może być różnie. Śpię dzięki temu trochę spokojniej. Oczywiście jakiś nagły atak rakietą akurat w nasz budynek, chociaż mieszkamy niedaleko lotniska Chopina, jest rzecz jasna mało prawdopodobny obecnie, ale ja zawsze mówię, prawdopodobieństwo jest wyższe od zera. Lepiej to wiedzieć. Naprawdę lepiej wiedzieć. I zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili, jak ta sytuacja wygląda w Waszych miejscowościach. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia i zapraszam do odwiedzania naszego kanału, gdzie mówimy o różnych strasznych scenariuszach.